For a while we shall go elsewhere, but the journey will make our work easier. Na chwilkę przejdziemy gdzie indziej, ale ta podróż uczyni naszą pracę łatwiejszą. Look, the present simple tense forms. Popatrzcie. Czas gramatyczny, teraźniejszy prosty, form. From writing explained. The writing explained. It's the name of the site, the internet site. To jest nazwa strony internetowej. Conjugation definition. Conjugation is the changing of a verb's form to express a different person, number, tense, aspect or gender. Definicja koniugacji. Koniugacja to zmiana formy czasownika w celu wyrażenia jakiejś innej osoby, liczby, innego czasu gramatycznego, aspektu czasownika, simple, continuous, perfect, czy innego rodzaju. So, what is a different person? Więc, co to jest inna osoba? Do you remember our pronouns? Pamiętacie nasze zaimki? I, you, he, she, it, we, you, they, for example. I is the first person. I, ja, to pierwsza osoba. We is the first person. We, my, to pierwsza osoba. You is the second person. You, ty, wy, to druga osoba. He is the third person. He, on, to trzecia osoba. She is the third person. She, ona, to trzecia osoba. It is the third person. It, on, ona lub ono, to trzecia osoba. They is the third person. They, to trzecia, oni, one, to trzecia osoba. So we have the first person, I, we, the second person, you, and the third person, he, she, it, they. Number. What is a number? Well, we can have one need or a lot of needs. Co to jest liczba? Liczba. Co to jest liczba? Możemy mieć jedną potrzebę, one need, albo bardzo dużo potrzeb, a lot of needs, potrzeby. Need is singular. Need to liczba pojedyncza.
one need. Needs is plural. Needs to liczba mnoga. More than one need. Więcej niż jedna potrzeba. Do you remember our irregular nouns? Pamiętacie nasze rzeczowniki nieregularne? One child, singular. Children, plural. One child, jedno dziecko, liczba pojedyncza. Children, dzieci, liczba mnoga. More than one child, więcej niż jedno dziecko. One person, jedna osoba. Two persons, three persons, dwie osoby, trzy osoby. 10 people, 10 osób. Tens, tens means in Polish czas gramatyczny. Tense is a form. Tense, czas gramatyczny, to forma. A form of a verb. Forma czasownika. Aspect. Do you remember our sentences? Pamiętacie nasze zdania? I am lonely. I am being lonely. Jestem samotny, samotna. Jestem samotny, samotna. I czuję to w każdej sekundzie. And I can feel it every second. Simple. I am lonely. I am being lonely. Continuous. In the past, I was lonely. W przeszłości byłam samotna. Since then, I have been lonely too. Od tamtej pory jestem samotna. A connection between the past and the present time. Połączenie między przeszłością i czasem teraźniejszym. I am lonely now. Teraz jestem samotna. I was lonely in the past. Byłam samotna w przeszłości. I have been lonely since. Jestem samotna od tamtej pory. Well, I have been being lonely since then. Jestem samotna od tamtej pory. And I can feel it every single second. I czuję to w każdej jednej sekundzie. Perfect continuous. So, these are aspects. To są aspekty. Simple, a fact. Prosty, jakiś fakt.
continuous. Continuity, trwanie, ciągły, trwanie. And perfect, łączący. And gender, i rodzaj. She is a woman. Ona jest kobietą. He is a man. On jest mężczyzną. Feminine and masculine. Feminine, żeński, masculine, męski. And neuter. Oh, I don't remember what we call it in Polish. Nijaki. Oh, I'm not sure if it's nijaki. In Polish we have nijaki, but I'm not sure if it's the same as neuter. Well, let me check it and I will be back to give you the information that is certainly correct. Pozwólcie, że to sprawdzę. Nie jestem pewna, czy angielskie neuter to to samo, co polskie nijaki. Pozwólcie, że to sprawdzę i z powrotem będę tu z informacją, co do której jestem przekonana, że jest poprawna. So, anything else we don't understand here? Conjugation, koniugacja, to zmiana, changing, the changing of a verb, of a verb's form. Form, forma. Verbs form, forma czasownika, verb czasownik. W celu wyrażenia. To express. I think this is clear. So we have a verb like love, and we change the form to express a different person. I love, you love, they love, he loves. We change the number. He loves her and they love her too. On ją kocha i oni też ją kochają. He is singular, he loves. They is plural. They love. Oni kochają. Tense. He loves her. He loved her in the past. He has loved her all the time. He loves her. On ją kocha. He loved her. On ją kochał in the past. W przeszłości. He has loved her all the time. On ją kochał cały czas. On ją kocha cały czas. The translation depends on the context in Polish. Tłumaczenie zależy od kontekstu po polsku, w języku polskim. But you need to understand the meaning. Ale musicie rozumieć znaczenie. Perfect. Connection between the past and the present time, for instance.
połączenie między przeszłością a czasem teraźniejszym. Musicie rozumieć znaczenie. Aspekt. I love you. Simple. Kocham cię. To proste. I am loving you. Continuous. Every single second. I have always loved you. Perfect. Zawsze cię kochałam. Od since I met you. Od momentu, kiedy cię poznałam. And in English we don't have the problem with gender. I po angielsku nie mamy problemu z rodzajem. But in other languages we have to learn a lot. Ale w innych językach musimy uczyć się bardzo dużo. Okay. Additionally, we must think of relations between subjects, who or what does it, objects, to whom or to what, and verbs. Dodatkowo musimy myśleć o relacjach między podmiotami, kto lub co to robi, dopełnieniami, komu lub czemu i czasownikami. We express these relations either in the active or in the passive voice. Wyrażamy te relacje w stronie czynnej, voice, strona, w stronie czynnej lub biernej. Active czynna, passive bierna. I teach the children. Ja uczę te dzieci. I is a subject. I do it. Ja uczę te dzieci. Ja to podmiot. Ja to robię. To whom? Children. Whom do I teach? Kogo uczę? I teach children. I teach the children. Ja uczę dzieci. Ja uczę te dzieci. Children is the object. Dzieci to dopełnienie. The active voice. I do what? Teach the children. Now, I want to focus on the children. Teraz chcę się skoncentrować na dzieciach. The children, which is why I start the sentence with the children. I to dlatego zaczynam zdanie od te dzieci. The children are taught by me. Te dzieci są uczone przeze mnie. Children are the subject.
But children don't teach. Ale dzieci nie uczą. I teach. Ja uczę. The children are taught. Dzieci są uczone. Strona bierna. Passive voice. The children are taught by me. Te dzieci są uczone przeze mnie. By specifies the doer or the cause of the activity. By, przeze, przez. Określa tego, kto to robi. Wykonawcę lub sprawcę czynności. Look at the form. I teach. The children are taught. Taught. Not the children are teach. The children are taught. This is a form. Nie dzieci uczą. Dzieci są uczone. Są uczone. To forma.